Cześć! Dziś dzięki uprzejmości firmy Garmin testujemy rasowy smartwatch dla użytkowników bardzo poważnie podchodzących do kwestii sportu. Amerykańska firma wytwarza znakomite zegarki sportowe od lat. Smartwatche jednak to już zupełnie inna bajka. Modelem Venu udowadnia, że jest w stanie nawiązać równorzędną walkę z bardzo mocną, smartwatchową konkurencją. Ale po kolei. Urządzenie nie rzuca się w oczy. To nie jest nienagannie wykonany Apple Watch, ani nawet Feniks przykuwający uwagę swoim rozmiarem czy pancerną budową. Powiedziałbym nawet, że jest dość skromnie jak na urządzenie tej znanej marki. Do wyboru mamy 4 wersje kolorystyczne. Czarny z szarymi akcentami, piaskowy z akcentami w kolorze różowego złota, szary ze srebrnymi akcentami oraz czarny z akcentami złotymi. Wraz z zegarkiem otrzymujemy kabel ładujący oraz garść informacji w papierowej formie. Konstrukcja smartwatcha podporządkowana została kwestiom użytkowym. Urządzenie jest stosunkowo lekkie. Posiada zwartą, odporną na czynniki zewnętrzne budowę. Materiały, z jakich poskładano Venu, to w przeważającej mierze dobre gatunkowo tworzywo sztuczne. Na górze znajdziemy szkiełko osłaniające AMOLEDowy ekran o przekątnej 30,4 mm. Szybka pokryta została powłoką Corning Gorilla Glass w 3. edycji. W tym miejscu muszę powiedzieć, że testowany zegarek posiada już pewne bardzo drobne ryski. Jest to wprawdzie model testowy, ale wiem od różnych osób, że szkiełko da się bezwiednie zarysować. Trzeba przeto uważać. Ramka nałożona na kopertę wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada ciekawą, prążkowaną fakturę. Spaja górną część z polimerowym korpusem, urozmaicając wygląd urządzenia. Na spodzie również króluje tworzywo sztuczne, a więc włókno szklane z domieszką wspomnianego polimeru. Dobór właśnie takiego materiału gwarantuje odpowiednią twardość przy zachowaniu niskiej wagi. I o to przecież chodzi. Dekielek zegarka zawiera znaki towarowe producenta, miniaturowy soket na kabel zasilający, a także wysepkę z czujnikami. Jeżeli chodzi o sposób ładowania, to mamy tu do czynienia z klasycznym garminowym gniazdkiem, w które należy wpiąć dedykowany kabel. Nie ma oczywiście indukcji. Należy podkreślić konieczność upilnowania garminowego przewodu. Są wakacje i jego utrata może pozbawić zegarek źródła energii na dłuższy czas, a nas samych narazić na dodatkowy, niepotrzebny koszt związany z zakupem nowego kabla. Pamiętajmy o tym. Inna sprawa, że im więcej zakamarków w obudowie urządzenia, tym trudniejsze jego utrzymanie w czystości. Garmin Venu przyjechał do nas wyposażony w prosty, 20 mm kauczukowy pasek, który nie wyróżnia się absolutnie niczym szczególnym. I jest to plus. Świetnie bowiem spełnia swoją rolę. Na spodzie gładki, w części wierzchniej delikatnie fakturowany. Jest łatwy w utrzymaniu. Nie uczula, a dzięki quick release łatwo go wymienić na inny. W tym firm trzecich. Mieszanka gumy została dobrze dobrana, dzięki czemu sztywność paska nie budzi zastrzeżeń w żadną stronę. Urządzenie jest lekkie. Jego waga to zaledwie 46,3 grama. Dzięki temu zegarek wygodnie nosi się przez cały dzień, nie odczuwając dyskomfortu nawet w najmniejszym stopniu. Garmin Venu to pierwszy smartwatch wyposażony w wyświetlacz typu AMOLED. Oczywiście inni producenci stosują podobne ekrany od dawna. Nie jest to niczym niezwykłym, niemniej jednak cieszy fakt, że i Garmin zaistniał na tym polu. Panel, w jaki wyposażone urządzenie, robi znakomite wrażenie. Nareszcie elementy tarcz zegarka przestały wyglądać jak te żywcem wyjęte z Minecrafta. Jak już wcześniej wspomniałem, panel dotykowy Garmina Venu ma przekątną 30,4 mm. Jego rozdzielczość wynosi zaś 390 na 390 pikseli przy 331 ppi. W przypadku AMOLEDów doskonały kontrast czy też żywe kolory to norma. Nie inaczej jest i tym razem. Ekranik jest również bardzo jasny i czytelny, nawet gdy spoglądamy na niego pod ostrymi kątami. Na pochwałę zasługuje również czujnik światła. Radzi sobie bezbłędnie, dostarczając odpowiednią jasność w różnych warunkach oświetleniowych. Do wyboru mamy 3 poziomy jasności wyświetlacza i to w zupełności wystarczy. Ja swój testowy smartwatch uraczyłem poziomem średnim i nigdy w trakcie trwania całego testu nie zatęskniłem za jasnością maksymalną. Możemy wybrać sobie jeden z 4 schematów limitu czasu wyświetlania. Od krótkiego poprzez średni, długi, aż po ciągle włączony. Tego ostatniego nie polecam, gdyż zauważalnie skróci czas pracy baterii. Mówimy tu o trybie Always On Display. I tu ciekawostka. Styl wyświetlanego AOD koresponduje z aktualnie używaną tarczą, czym skutecznie walczy z nudą wygaszonego AMOLEDa. Urządzenie błyskawicznie i precyzyjnie ożywia ekran wyświetlacza. Użycie gestu w 90 paru procentach kończyło się wybudzeniem ekranu. Jak powiedziałem kilka chwil temu, sterowanie funkcjami zegarka odbywa się przez dotyk. Służą do tego również 2 metalowe fizyczne przyciski umieszczone po prawej stronie koperty. Do ich działania nie mam większych zastrzeżeń.
Są płaskie i nie wystają przesadnie na zewnątrz, a tym samym nie piją w rękę podczas uprawiania sportu. Uważam jednak, że ich skok powinien być nieco bardziej precyzyjny. 2 przyciski plus dotyk. To w przypadku Venu w zupełności wystarcza. Górny manipulator przywołuje ekran aktywności fizycznych. Wciśnięcie go i dłuższe przytrzymanie aktywuje tarczę widgetów. Dolny guzik to przycisk wstecz lub przejście o poziom wyżej. Mam oczywiście na myśli krótkie wciśnięcie przycisku. Dłuższe natomiast wywołuje menu urządzenia. Gesty przeciągnięć po ekranie sprowadzają się w praktyce do wyświetlania poszczególnych widgetów. Aktywności fizycznych, powiadomień, pogody, muzyki, jak również dodanych przez nas skrótów aplikacji. Również tych pobranych ze sklepu Garmina i będących dziełem niezależnych deweloperów. I pewnie można byłoby poprzestać na stwierdzeniu, że oba przyciski bardzo łatwo skojarzyć z poszczególnymi działaniami. Natomiast czegoś mi w nich brakuje. Fizyczne guziki zegarka mimo wszystko powinny posiadać nieco więcej funkcjonalności. Być może jest to jedynie moje subiektywne odczucie, ale nie potrafię się go wyzbyć. Ilekroć używam manipulatorów Venu, łapię się na tym, że działanie przycisków mogłoby być pełniejsze, bardziej intuicyjne. Mam jeszcze uwagę co do płynności działania menu zegarka. Przesuwając widgety z góry do dołu, smartwatch łapie krótkie lagi, które czasem skutkowały omyłkowym tapnięciem w niechcianą pozycję. Podobna sytuacja miała zresztą miejsce w trakcie przechodzenia pomiędzy tarczami zegarka. Pojawienie się Venu zdaje się sugerować schyłek ekranów transflektywnych typu MIP w urządzeniach marki Garmin, a przynajmniej ich poważne ograniczenie. Dotychczas jest to zrozumiałe z uwagi na wysoką energooszczędność, właśnie takie panele montowane były w urządzeniach Garmina. Osobiście nie mam nic przeciwko długim czasom pracy urządzeń i rzadszej potrzebie ładowania zegarka. Niektórzy jednak na tyle cenią sobie warstwę estetyczną smartwatcha, że woleliby krócej, aczkolwiek przyjemniej. Venu, cóż, nie dość, że posiada piękny wyświetlacz, to jeszcze działa akceptowalnie długo na jednym ładowaniu. W zależności od trybów, z jakich korzystamy podczas użytkowania zegarka, czasy pracy urządzenia będą się od siebie różnić. W moim przypadku przy zróżnicowanym użytkowaniu, a więc zegarek plus okazjonalne GPS i muzyka, urządzenie ładowałem co 4-5 dni, przy czym zawsze zostawiałem sobie spory margines baterii. Mogę więc śmiało założyć, że było to około 5 dni użytkowania. Przyznam szczerze, że jak dla mnie jest to bardzo dobry wynik budzący respekt. Zwłaszcza, że mówimy o smartwatchu z zacięciem sportowym. Oczywiście czas ten ulegnie znacznemu skróceniu w momencie, gdy urządzenie w sposób ciągły szuka satelitów. Gdybyśmy zaś chcieli dorzucić do tego odsłuch muzyki, no to wiadomo, będzie to zaledwie kilka godzin. Coś za coś. Całościowo jednak jestem bardziej niż zadowolony z osiągów Garmina na tym polu. Venu nie byłby rasowym smart zegarkiem, gdyby nie funkcja odtwarzania muzyki. Możliwości jest sporo. Możemy skorzystać z wbudowanego odtwarzacza lub pójść w kierunku dostawców streamingowych. Popularny Spotify czy Deezer znakomicie współpracują z zegarkiem. Osobiście wolę odsłuch serwisów streamingowych. Uwalnia mnie to bowiem od konieczności uploadu piosenek do smartwatcha. Z drugiej jednak strony podczas treningu z dala od routera i bez konieczności zabierania ze sobą dodatkowego urządzenia w postaci telefonu, byłoby miło móc czegoś posłuchać. Warto również pamiętać, że ponieważ zegarek nie posiada głośniczka, dostęp do poszczególnych utworów uzyskamy jedynie poprzez sparowany zestaw Bluetooth. Płatności Garmina na dobre zagościły w Polsce. Chcąc płacić zbliżeniowo korzystając z Venu, jedyne co musimy zrobić to dodać kartę płatniczą do wirtualnego portfela Garmina, uwierzytelnić ją specjalnym kodem i płacić. Należy jednak zdać sobie sprawę z kilku prostych faktów. Po pierwsze, niekoniecznie nasz bank będzie współpracował z Garmin Pay. Przed konfiguracją usługi dobrze byłoby to sprawdzić. Po drugie, system płatności Garmina obsługuje do 10 kart płatniczych. I wreszcie po trzecie, bardzo ważną kwestią jest 4-cyfrowy PIN, który definiujemy sobie na starcie. 3-krotne błędne wpisanie kodu zupełnie blokuje płatności. PIN można odzyskać w aplikacji mobilnej. Gdy i to zawiedzie, nasza karta zostanie usunięta z zegarka. Kolejna kwestia jest taka, że wspomniany PIN ważny jest przez 24 godziny lub do chwili zdjęcia smartwatcha z nadgarstka. I jeszcze jedno. Do korzystania z Garmin Pay nie jest wymagane posiadanie smartfonu i połączenie z internetem. Sam zegarek wystarczy. System powiadomień spływających do Garmina Venu za pomocą telefonu jest niezwykle przejrzysty i czytelny. Urządzenie pomieści spory fragment tekstu, który wyświetlony będzie na ekranie smartwatcha. Obsługiwana jest większość popularnych aplikacji, a także wiadomości tekstowe. Na powiadomienia będziemy mogli odpowiedzieć bezpośrednio z poziomu zegarka. Szkoda tylko, że w skrótowej, predefiniowanej formie. Dobre i to, choć taka interakcja powinna moim zdaniem obejmować również możliwość dowolnego komponowania treści wiadomości.
Tak, jak ma to miejsce w przypadku urządzeń konkurencji. Dobry AMOLEDowy ekran daje sporo możliwości. Zachęca do uprawiania sportu. Pojawiły się animacje związane z niektórymi treningami. Dostępne są również przyciągające oko rozbudowane tarcze zegarka. By default urządzenie oferuje kilka takich widgetów. Sklep Garmina dosłownie tony. Warto zatem odwiedzić Garmin Connect IQ i wybrać coś odpowiedniego dla siebie. Na każdą okazję, okoliczność lub bez żadnej okazji. Z nudów. Venu to bardzo poważne urządzenie dedykowane uprawianiu wielu dyscyplin sportowych. Posiada wszystkie funkcje, które odnajdziemy w zegarkach serii Vivo Active. Dodaję zresztą kolejne. W chwili przygotowywania recenzji naliczyłem 23 aktywności sportowe zaprogramowane w urządzeniu. Są to m.in. bieg, bieżnia, chód, jazda na rowerze, siła, cardio, yoga, steper czy ergometr. Wisienką na torcie jest trening oddechowy. Podzielony jest on na 4 podkategorie. Relaks i skupienie, trening krótki, relaks i skupienie, spokój oraz spójność. Muszę w tym miejscu wyznać, że choć początkowo sceptycznie podchodziłem do tego typu funkcjonalności, po wykonaniu kilku serii doceniłem dotlenienie organizmu, jak również samą chwilę skupienia. Świetny pomysł. W zegarku można pływać. Wodoszczelność w standardzie 5 atm w zupełności wystarczy na basen czy nawet jezioro. Dodatkowe treningi dostępne są do pobrania w aplikacji Garmina. Tu każdy znajdzie dla siebie coś miłego. Urządzenie wyposażono w niezbędny zestaw czujników mierzących najważniejsze parametry aktywnościowo-zdrowotne organizmu. Na pokładzie Venu znajdują się GPS, nadgarstkowy pomiar tętna Garmin Elevate, wysokościomierz barometryczny, kompas, żyroskop, akcelerometr, termometr, czujnik natężenia światła, a także pulsoksymetr mierzący poziom wysycenia krwi tlenem, a tym samym monitorujący stopień aklimatyzacji na poszczególnych wysokościach. Ponadto zegarek w sposób ciągły śledzi kroki, spalone kalorie, przebyte piętra, dystans oraz minuty aktywności. Do tego Venu oferuje monitoring nawodnienia, a także przypomina o myciu rąk dzięki zainstalowanej aplikacji. To taki znak czasów, w jakich przyszło nam żyć. Zegarek bardzo dokładnie śledzi również poziom naszego stresu. Monitoruje sen i określa poziom energetyczny organizmu. 2 recenzje to prawdopodobnie za mało, żeby wymienić, a także w skrótowej formie omówić poszczególne funkcje związane z zagadnieniami fitness. To wręcz zadziwiające, z jaką precyzją urządzenie śledzi naszą codzienną aktywność. Jeden szczegół przykuł moją uwagę. Mianowicie funkcja autopauzy. Przetestowałem już kilka smartwatchy. Automatyczne zatrzymywanie i wznawianie treningu działało raz lepiej, raz gorzej. Tutaj natomiast zegarek nigdy się nie pomylił. Imponujące. Venu oferuje dość okrojone statystyki dnia codziennego w formie widgetów dostępnych z poziomu urządzenia. Jest to zrozumiałe. Dlatego, aby w pełni wykorzystać potencjał analityczno-poznawczy, konieczne będzie zainstalowanie dedykowanej aplikacji pod nazwą Garmin Connect. Powinniśmy również wgrać do smartfonu dodatkowe oprogramowanie w postaci Garmin IQ Connect. Zarówno aplikacja mobilna, jak również wersja przeglądarkowa dają nam pełen wgląd w sytuację kondycyjno-treningową. Statystyki, porady i przypomnienia. Są tego dosłownie tony. Najlepsze jest jednak to, że Garmin serwuje nam to wszystko w sposób logiczny oraz czytelny, kompleksowy. Niepotrzebne są zatem płatne aplikacje firm trzecich przechowujące i analizujące dane treningowe. Mamy to wszystko zawsze pod ręką. Garmin Venu jest dużo lepszym urządzeniem niż konkurencyjne rozwiązania tego typu. Jego cena została zaś skalkulowana na dobrym, akceptowalnym poziomie. W pierwszej chwili urządzenie może wydawać się niepozorne, w swej formie minimalistyczne, wręcz skromne. Niech was to jednak nie zmyli, to jedynie pozory. Venu jest oczywiście smartwatchem. Sekret jego siły tkwi jednak w proporcjach. Bardziej smart czy bardziej sport? Garmin to jednak Garmin. Aktywny styl życia przede wszystkim. Venu jest tego emanacją. Apple Watch 5 czy Samsung ze swoim Galaxy Active 2 muszą uznać prymat Venu. Najlepsze dostępne funkcje sportowe, dobry AMOLED zasilany znakomitą baterią oraz Garmin Pay to zaledwie ułamek tego, czym jest Garmin Venu. Z góry dziękujemy Wam za zainteresowanie naszą pracą. Staramy się ją kontynuować najlepiej jak się da. Dla Was. Pozdrawiamy serdecznie. Cześć!